Cześć, nazywamy się Tomasz i Adrianka, jeździmy naszym kamperem Benkiem i jego dziewczyną Ritą. W chwili obecnej jeździmy po Sardynii. Witajcie w naszym vlogu. Już Wam mówię, jak wygląda dzisiejszy nasz dzień. Pewno widzicie, w jakim miejscu stoimy. Jest sobota, 19 października. Dzisiaj jest taki mega wietrzysty dzień. Zresztą ja Wam teraz puszczę drona z tej miejscówki, w której jesteśmy. I jesteśmy tak naprawdę w Porto Flavia. Wczoraj żeśmy tu przyjechali, a dzisiaj będziemy zaliczać. Dzień jest piękny i słoneczny, ale mega wietrzysty. Z boku nas stoją endelsi, zresztą możecie zobaczyć po fryzurkach wiaterek. Górka, za którą żeśmy się schowali, ta od tutaj, chroni nas trochę przed wiaterkiem. Słuchajcie, ja to wielokrotnie będę powtarzał i mówił, Sardynia idealny okres na przyjechanie to jest wrzesień i pierwsza połowa października. W drugiej połowie października pogoda delikatnie właśnie zaczyna się psuć, bo to nie jest tak, że ona się psuje, bo ona się psuje w listopadzie. W listopadzie już tutaj się nie da wytrzymać. No a teraz sami zobaczcie, jak to wygląda. No też można powiedzieć, że jest epicko. Miejsce, w którym ja Wam zaraz tutaj pokażę. Przejdę tylko... Teraz trzeba tak duży wykrok, ciach. O, zobaczcie, przyszliśmy sobie tutaj, bo wieczorem żeśmy tutaj przyjechali, po południu żeśmy tutaj przyjechali, żeby się właśnie schować i dzisiejszy dzień tu spędzić. Ale zobaczcie w ogóle, jaki to jest klimat. Tam jest ten Porto Flavia, do którego będziemy szli. Tam wystaje. To potem o nim pogadamy. A teraz tą ścieżką pójdziemy sobie, zobaczycie, trekkingowo. Trekkingowo jest tutaj genialnie. Idzie się właśnie po tym zboczu. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Więc to zbocze jest faktycznie takie, jak sami widzicie, jest no stromo, prawda? Jest stromo, można powiedzieć. No a teraz przejdziemy sobie na taki widoczek na drugą stronę, żeby Wam pokazać to. No, ale tak naprawdę no, ścieżka nie jest jakaś taka niebezpieczna. No, chyba że idzie się po pijaku, to faktycznie wtedy jest niebezpieczna. Ale w takich okolicznościach, jak ja tu idę, zresztą idziemy sobie w klapkach, jak widzicie. O, klapeczki. Nie tylko Marek chodzi w klapkach. Ale żeby nie było, że jeśli chodzi o jakiś taki lekki trekking, to z reguły staramy się wziąć inne obuwie, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co nas spotka na trasie, prawda? Jak to w ogóle wygląda. A teraz szybko sobie przejdziemy na taki punkt widokowy, który jest dosłownie niedaleko tego miejsca. O, już źle skręciłem i już będę musiał skakać i hopkać, ale już Wam chcę coś pokazać z tego miejsca. Zobaczcie, jak wygląda to z tego miejsca. Tam już pewno się domyślacie, jest Benio, ta plażyczka, tam jest ta druga plażyczka, no a tam jest to Porto Flavia, więc rejon jest nieziemsko-widokowy. Tam jest lasek piniowy w tamtym miejscu i w tym lasku piniowym takie małe kamperki lub ewentualnie jak ktoś ma 4x4, to tam w tym lasku piniowym śmiało może spać. I teraz to, słuchajcie, ja zawsze gdzieś byłem przekonany, że blaszaki są robione po to, żeby spać na vanlife'ie. Teraz na Sardynii przekonałem się, że nie trzeba mieć blaszaka, żeby uprawiać vanlife, że tak naprawdę można przygotować każdego kampera do uprawiania vanlife'u. Najbardziej mnie zdziwiło, bo mi kopara wtedy opadła. Kopara mi opadła, jak zobaczyłem Morello, które uprawia vanlife. No to powiem Wam szczerze, miałem opad szczęki, opad kopary. No jeszcze żeśmy tutaj doszli już chyba na sam koniec cyplu i można teraz zobaczyć, jak to w ogóle epicko wygląda. No jest fajne, wiecie, i to jest właśnie dla takich chwil człowiek tu przyjeżdża, żeby sobie usiąść. Ja nie wiem, czy uda mi się to Wam pokazać, ten lasek piniowy tam jest i w tym lasku piniowy stoi taki czerwony kamperek.
To jest kaczka. Ja muszę sprawdzić, czy w ogóle kaczka jest taka z napędem 4x4. Czy w ogóle istniały takie kaczki 4x4. Tutaj Łukasz z Endels Travels mówił, że był tutaj na samym końcu i było też fajnie widokowo, więc ja już po sprawdzonej trasie przez Łukasza mogę sobie teraz tak szybko przejść. Szczerze, no i zobaczcie, tak naprawdę my szliśmy tutaj dosłownie 2-3 minuty. Nie wiem, ile tu nawijam do kamery, ale chyba niedługo. I tak to wygląda. No zobaczcie, jest widoczek, jest. Robimy teraz takie 360 stopni, tak po malutku, żeby można było ogarnąć ten widoczek. No jest epicko, jest. Jest bardzo, bardzo fajnie, tak? Nie przeciągając, wracam do Bęka i zobaczymy. Finalnie mamy kanapeczki z awokado i pomidorkiem, jajówę z pieczarką i brakuje mi balsamiku. I jest właśnie balsamiko, bez którego żyć nie mogę. Wchodzi na jajówę i jeszcze wchodzi na moją kanapeczkę. Więc myjemy śniadanko i wyruszamy na spacer. A my teraz idziemy właśnie na Porto Flavia zdobyć ten cudowny zabytek wybudowany przez rzymskiego cesarza Juliusza Cezara. Tak, to Juliusz Cezar zaczął kuć tu skałę i 600 lat później wydrążyli otworek. Na trasę wzięliśmy ze sobą taki przyrząd do obserwowania ptaków, jak dobrze wiecie. No i słuchajcie, ja wam powiem taki numer, że o tam na tej skale, żeśmy sobie przed chwilą przez lornetku obserwowali tą skałę, słuchajcie, 5 osób się tam wspina. No po prostu aż się nie, aż ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem. No nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo oni są jak takie malutkie mrówki, ale może gdybyśmy tam bliżej podeszli, to może będzie ich widać, zaraz zobaczymy. Po drodze mamy taki szlak, Camino Minerario di Santa Barbara i teraz proszę, powiedzcie mi, co to jest. O, może teraz będzie widać, ja tutaj zbliżę, oni się autentycznie tutaj wspinają po tych pionach, no taterniki, że tak powiem. No robi to wrażenie, wam powiem, robiło, te skały są olbrzymie, wysokie i pionowe. No sztos. Doszliśmy do Porto Flavia. Adrianka, zobaczcie, jak tam łażą po skałach, jak muchy przylepieni są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no. Jest, no. Myśmy teraz ich z tej lornetki przypalili, ale to po prostu jest moc. No słuchajcie, już jesteśmy na miejscu, jest tu knajpa, jest tam kasa, już wiemy, że 10 euro bilecik kosztuje. Tu wam jeszcze pokażę widok na tą stronę. Tam daleko, jak wiecie, my mieszkamy. Szczerze, 15 minut spacerkiem, nawet nie wysiłkowo, bez sensu było brać buty trekkingowe, nie było sensu, ale nigdy nie wiadomo, co nam się mogło przydarzyć. A tak szczerze, tak naprawdę, no buty żeśmy wzięli, bo do kopalni w klapkach nie puszczają. Do kopalni w klapeczkach nie puszczają. Boże, tu można pizzę zjeść. Tu pan robi pizzę. I teraz mamy tu taką fajną knajpeczkę, elegancko, proszę. Restauracja mamy, tagliatelle, pizza margherita, bruschetta. No, super jest. Tam pójdziemy po bileciki i zobaczymy, o której będziemy mogli to zwiedzać. O, tu widać na tym zdjęciu, jak wyglądał ten załadunek, tak? Jak tędy to ładowali te rudy. No, w dniu dzisiejszym już zostało tylko to. Więc jak wygląda zwiedzanie, tego jeszcze nie wiemy, ale się przekonamy za chwilkę. No powiem wam, że walnęliśmy falstart, nie popatrzyliśmy, byliśmy pewni, że to jest o pełnych godzinach wejście, bo jest o pełnych godzinach, tam było o 12, ale oni mają o 13 przerwę, więc zamiast o 13 nie ma, tylko jest o 14, więc mamy 1,5 godziny zapasu. Więc wracamy na bazę, pochodzimy po plaży, zrobimy plażing, smashing, surfing i wrócimy na 14
na ten. No mogliśmy popatrzeć, ale co, nie ma tak daleko, to spacerkiem się chodzi. Ja wam powiem, jaki jest motyw. W takim miejscu, jak my teraz jedziemy, można uprawiać tuzin sportów. To, co żeśmy przed chwilą widzieli, no to wspinaczka. No, wspinają się po pionowych skałkach, tak? Taki Mission Impossible. Przed chwilą pan tutaj sobie biegał, czyli taka bieganie. Przed chwilą ktoś tu jechał na tych rowerach górskich. Oczywiście ja wam pokazywałem ten szlak, który tutaj jest, bo biegnie tutaj szlak. Wczoraj żeśmy widzieli piechurów z plecakami, którzy na piechotę tędy chodzą. Przed chwilą pani przepłynęła, pani Kate'em tu będzie pływała, więc ja wam powiem, co chwilę są tu jakieś takie rzeczy, które można sobie aktywnie spędzać czas i w tym takim jednym miejscu, w którym teraz tutaj właśnie jesteśmy, no jest cała masa, mnóstwo tego, co kto lubi. Ja jestem pod wrażeniem właśnie czegoś takiego, że w takim jednym miejscu, o, zobaczcie jak to ładnie wygląda, takie spanko w takim lasku piniowym, jaka jest kulturka. Słuchajcie, myśmy z Adrianką się podzielili, żeby nie marnować czasu, to jedno z nas uprawia trekking, czyli no wyszło na mnie, że ja będę uprawiał taki lekki trekking i tutaj chodził i po różnych chaszczach, a Adrianka wybrała sporty wodne, a najbardziej ulubiony plażing i smashing. Więc oboje żeśmy się równo podzielili i ona uważa, że to sprawiedliwe. No ja tak za dużo nie miałem nic do powiedzenia, ale w sumie mi pasuje, bo sami widzicie, jak wygląda łazikowanie, spacerowanie właśnie po takich okolicznościach przyrody. No jest sztosik, no jest sztosik. Podoba mi się to takie spanie w lasku piniowym, tak jak pan tutaj śpi, jak ci tutaj śpią. Faktycznie. Powiedzmy sobie szczerze, no teraz jak żeśmy przylepili Benkowi tą platformę z Ritą, no to już po czymś takim nie pojedziemy. Trochę gdzieś tam mam obawy, jakby to się skończyło, jak ta platforma będzie się zachowywać. No niby mówili wszyscy, że mamy 200 kg na tej platformie wytrzymałości, ale nie wiem jak to wygląda, jak ta platforma na wertepach sobie podskakuje, czy to po prostu jest. Może ktoś się zna. Jeżeli ktoś się zna, to może mi powiedzieć, czy ja taką platformą z Ritą, która waży 130 30 kg, przepraszam Rita, czy ja mogę sobie jechać po wertepach i nie bać się, że ta platforma się złamie. Uwaga, no w fabryce powiedzieli, że 150 kg ma platforma wytrzymałości, więc niby te 20 kg zapasu mam, ale czy ja mogę sobie jechać po takich wędołach i się nie bać, że ona mi się załamie. Słuchajcie, co tu dużo gadać, sami wiecie o co chodzi. Jak widzimy taki epicki widok, to można sobie siedzieć i patrzeć. Jeszcze to chyba będę włączał na YouTubie cały czas. Latem tutaj się nie wciśniecie, latem tutaj jest jak w Stegnie, jak w Sopocio, na Monciaku, na Molo, wszędzie tu jest ścisk. A teraz elegancko, czysto, cała plaża wasza, schodzimy tam. No i muszę wam powiedzieć tak, tam na fali pływają, czekają sobie na falę, tu se chłopaki, kurczę, kaczą do wody, tu sobie pan gra na bałałajce, elegancko, super muzyczka na akulele, no po prostu żyć nie umierać. No i przypominam, 19 października. My się zastanawiamy teraz, czy plażować, czy iść do tej kopalni. No mamy taki ciężki dylemat, ale zobaczymy jak to się skończy. No słuchajcie, no i doszliśmy. Okazało się, że tym razem jest kolejka i pytanie, czy się załapiemy. Pani mówi, że o 1:45 będą teraz otwierać, czyli za 5 minut będzie otwarte. Żałuję jednego, mogliśmy kupić wtedy bilet jak byliśmy. Ja nie wiem dlaczego żeśmy wtedy biletów nie kupili. Nie, ja byłem, panią się pytałem i pani mówiła, że pamiętacie druga ora, do pani mówiłem? Dobrze, ale ona tam kawę Zobacz, o której kasa się otwiera. Tak, a Pierwsza wtedy... 45. Ale wtedy mogliśmy kupić Nie, jak nie byliśmy. sprzedała być. Nie? Dobrze, okej. Ja nie będę z kobietami się szarpał, mówią, żeby nie sprzedała, to znaczy, że nie sprzedała i tyle, tak? Tak. Żona ma zawsze rację i tego się trzymamy. No. Koleżanka żony też ma zawsze rację i koniec. No nic, no stoimy, kwitniemy, ja wam powiem tak, temperatura 13:40, temperatura 30 stopni, brak cienia, nie wzięliśmy wody, pan tu pizzę niesie, ale zeżarłbym tą pizzę. No pewno jak wyjdziemy z kopalni, to coś kupimy. Adrianka, daj tą wodę. Ja ją noszę.
No i teraz kaski dostaniemy, no bo wiadomo, do kopalni wchodzimy, to kaski muszą być. 38. Sì, signora. 48 osób wchodzi. Zobaczymy, ile wyjdzie. Dostaliśmy kaski, teraz takie selfie w kaskach. No i wchodzimy do Portoflavia. Tak naprawdę Portoflavia to jest port. Słuchajcie, idzie się takim korytarzem, który praktycznie jest ciemno. On jest tak naprawdę, gdyby ktoś tam nie podświetlał latareczką teraz, to tutaj nic nie byłoby widać. A tak naprawdę latareczką podświetla pani, która tutaj nam... Przepuśćcie tą panią! Przepuśćcie! No, to jest, że tak powiem. I ona trochę światła dała, ale tak naprawdę jak ona poszła, to już jest ciemno. To już jest totalnie ciemno. So, now I show you something curious inside the gallery. I don't know if you see this above our head, this thing in iron you see, here in this point. We have another there, it's the same, and one next to us, here. But now, if you look sometimes when we walk, you see this in all. With the water who drops in this calcium carbide, we have a chemical reaction inside. We have a gas called acetilene in Italian. Emergency exit there on our right now. This opening is from the first work in Portoflavia. They adapted the space for the emergency exit when they decided to open the site for us. You can stay now on the right side because we have the Italian group, they are coming. Zaraz nagram. Tak, zaraz nagram. Tak, oczywiście. Czy wiesz co, no taki pamiątek sobie zrobimy, tak? Taki wiesz, żeby to było, żebyśmy tutaj byli, prawda? W końcu. Chodź tu 360 km, tak? Tak, o, też, oni też byli. Oni też byli, tak. To jest ta polska Taką, bitwa. tak, 360 będziemy mieli taką zrobioną z tego miejsca. Tomek, odsuń mi się. Już? Tu jest ten główny, którego widzicie zawsze z drona, a my tutaj musimy iść. Dobra, my już wracamy, bo trzeba wracać. Ogólnie już wracamy. Wycieczka trwa 45 minut, bo tak naprawdę co godzinę puszczają ludzi i powiem szczerze, że jest warta tych 10 euro, ale o tym pogadamy już po wyjściu, bo tutaj ciężko pogadać. Mogę wam zdradzić teraz tajemnicę. Tak. Mogę wam zdradzić tajemnicę, bo dzięki tej wycieczce dowiedzieliśmy się, dlaczego to jest Portoflavia. Flavia jest to imię córki gościa, który wybudował ten port, bo jest to po prostu port przeładunkowy. Na jakiej zasadzie i po co to polecam wam to. Polecam wam to zobaczyć, bo naprawdę gra jest warta świeczki. Sama cała ta wycieczka, otoczka jest warta tych 10 euro. I naprawdę, gdybym miał tu przyjść drugi raz, tak, przyszedłbym, bo to jest taka atrakcja, że za rok mógłbym tu przyjechać z inną kobietą i też ją tu przyprowadzić. Z inną żoną przyjechać i też bym ją tu przyprowadził. Bardzo fajna miniaturka, no przyznam szczerze, że to chyba jest najmniejszy kamper, jakiego widziałem w życiu. Firmy Wigwam, coś takiego. No ale kurczę, maluszek, niezły. Jak już widzicie, myśmy doszli na miejsce i teraz odpalamy wrotki, dlatego że jedziemy bardzo daleko, 140 km. Patrz jaki, czekaj, chodź zobaczysz co tu stoi. Patrz co tu stoi w ogóle. No, to jest taki, co tam
To jest taki, co zjeżdża tam w dół. Masakra. Ale monster. Zobaczmy go z przodu. A tutaj, Adrianka, masz tego co ty chcesz. Tutaj stoi ten, co ty chcesz. Zobaczmy, jak to wygląda. O, strasznie ostatnio mi się podoba właśnie ten chymerek. To jest już jakimś cudem, tak, to jest taki chymer, którego my chcemy. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Wręcz zarębiście, będziemy się nim interesować. No i tutaj jest monster. A to na plaży, słuchajcie, no już o tej porze na plaży szaleństwo Majki Skowron, jest obłędnie. No muszę powiedzieć, że ten widok jest też fajnym widokiem. Jak to w ogóle wygląda, jakie takie fury, a Benio przy tym to jak zabawka. No, taki mały samochodzik, resorówka. Zbliżamy się, dosłownie zostało nam 2 km. Zachód słońca będzie dosłownie za 20 minut, więc wjedziemy na zachód słońca, na tą miejscóweczkę. Byliśmy rok temu, cudna jest ta miejscóweczka, naprawdę rewelacyjny dzikus, sami się przekonacie. I słuchajcie, są tu 3 epickie plaże w tym miejscu, więc można tutaj w tym miejscu spędzić tydzień czasu na cudownych plażach. Sami się przekonacie, a my właśnie już wjeżdżamy na Atencjonę. I żeby nie było, prawdopodobnie z tego co kojarzę, jest tu camper park. Chyba na nim wylądujemy jutro lub pojutrze. Wszystko zobaczy, jak to się tam pójdzie, bo wiadomo, woda nam się skończy, no to wtedy trzeba coś kombinować. Tak, tutaj już stoją chłopaki, w tym miejscu stoją chłopaki kamperami. I tutaj chyba jest camperplac. Tam jest chyba camperplac z dostępem do wody. Raczej na pewno. A my jedziemy na taką inną miejscóweczkę. O, kolega też z wespą, jest. Śmietniki, rewelacja. No sami widzicie, powiem wam, ta plaża jest przygotowana na noc. Jezu, ile tam jest kamperów. I my teraz, słuchajcie, musimy znaleźć miejscówkę. I teraz zobaczymy tak, no zatrzymamy się i zobaczymy, czy nam się uda tu, czy po prostu pojedziemy tam w głąb na chwilę. Tak, już mamy miejscóweczkę. Naszą miejscóweczkę mamy. Tą co rok temu. Oni nie wiedzą. Tak. Oni o tym nie wiedzą, ale my tu mamy taką miejscóweczkę. O. I rok temu żeśmy tu stali i teraz też będziemy tu stali. No coś wspaniałego. No tutaj stoi Benek, tutaj jest plaża, ale my tutaj nie będziemy stali, bo idziemy sobie poszukać miejscówki tam we wiosce Gypsy, która jest ten. Idziemy zobaczyć, gdzie możemy przekimać i jak przyjadą nasi, to już będziemy wiedzieli, gdzie stoimy. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie mocno wieje. Muszę powiedzieć, że tu mocno wieje. To taka wichura, której myśmy się dzisiaj spodziewali, to ona teraz tutaj tak szamocze. No ale szerokie pola. Dzikus jest tu olbrzymi. I teraz pytanie, bo my może pojedziemy tam na tamtą plażę, gdzie stały tamte kampery. Przed chwilą widzieliśmy kampery. Ale tam nie było plaży, tylko parking. Tak, z restauracją przy plaży. O, tu po horyzont są ludzie. Tam po horyzont. Każdy gdzieś tam sobie skubnął swoją miejscóweczkę, swoją zatoczkę. Ok, wracamy do nas teraz.